Cześć wszystkim i witajcie ponownie w Sunset Talks. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co brzmi słabo, ale w rzeczywistości jest totalnie hardkorowe. O życzliwości. I zanim przewrócicie oczami, zostańcie ze mną, bo zaraz udowodnię wam, że bycie życzliwym to nie jest jakaś tam pluszowa koncepcja, którą wasza babcia wyhaftowała na poduszce. To tak naprawdę wasza tajna broń, żeby życie nie było bez sensu. Orzesz ty, znowu gadamy o uczuciach? Nie możemy porozmawiać o czymś ciekawym? Niby o czym, Jinx? O chuligaństwie? Ale właściwie to też jest całkiem na temat, więc zostań. Czy to jest o miłości? Ja kocham miłość. Tak, to jest też o miłości, ale o tej praktycznej. No więc słuchajcie, byłam niedawno w szpitalu i był tam w poczekalni mężczyzna, który stracił kogoś w wypadku samochodowym. Tragedia, prawda? Wszyscy w szpitalu byli dla niego mili. Lekarze, pielęgniarki, wszyscy profesjonaliści robili swoje profesjonalne rzeczy. Ale wiecie, kto według niego był najmilszy? Asystentka pielęgniarki, która po prostu przy nim usiadła. Nie dawała mu słów pociechy, nie próbowała niczego naprawić. Po prostu była i powiedział, że będzie jej wdzięczny do końca życia. Ta kobieta nie miała dyplomu z bycia obecnym, po prostu rozumiała coś, o czym większość z nas zapomina. Czasami najpotrzebniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to po prostu być. Czekaj, czyli dostawała kasę za samo siedzenie? Ja to robię non-stop. Gdzie moja wdzięczność? Jinx, kiedy próbuję pracować, ty siadasz na mojej klawiaturze. To co innego. Ale wiecie, co jest w tym najbardziej poruszające? Ta kobieta prawdopodobnie sama przez coś przeszła. Bo to jest jedyna z tych rzeczy, o których nikt nie mówi głośno. Prawdziwa życzliwość rzadko pochodzi z miejsca niewinności. Pochodzi z miejsca bólu. O kurczę, robi się mroczno. Zaczyna mnie ten temat kręcić. No widzisz, cieszę się, że z nami zostałeś. Słuchajcie, mogę wam tu wciskać kit, że wszyscy rodzimy się z życzliwością zakodowaną w DNA. I to prawda, mamy ten potencjał. Ale prawdziwa, głęboka, transformująca życzliwość, która widzi czyjeś cierpienie i wie dokładnie, co zrobić, nie ujawnia się po przeczytaniu poradnika samoopomocy, ale dlatego, że to czuje. To nie magia pochodząca z tajemnej mocy, to magia wykuta w ogniu własnego piekła. To smutne. Tak, ale jest też piękne, bo oto co się dzieje, kiedy przechodzisz przez coś naprawdę bolesnego. Masz wybór. Możesz się w sobie zamknąć lub powiedzieć, świat jest okrutny, więc ja też będę okrutny. Albo możesz powiedzieć, wiem jak to jest, więc robię wszystko, żeby ktoś inny nie musiał czuć się tak samo. Czyli mówisz, że ludzie, którzy mają dobre serce, to tak naprawdę ludzie, którzy mieli zepsute życie? Nie ujęłabym to tak. Z reguły najbardziej empatyczni ludzie to ci, którzy sami leżeli na dnie. Ci, którzy wiedzą, jak smakuje samotność, odrzucenie i strata. I zamiast użyć tego jako wymówki, żeby być mściwym draniem, użyli tego jako kompasu. To nie zależy, że żeby być dobrym człowiekiem, musisz najpierw się nacierpieć. Ale jeśli już cierpisz, a wszyscy z jakichś powodów cierpimy, bo takie jest życie, możesz wybrać, co z tym zrobić. Możesz pozwolić, żeby cię to stwardniało, albo możesz pozwolić, żeby cię to otworzyło. Jak złamane serce może zrobić kogoś bardziej kochającym. Bo kiedy twoje serce jest złamane, widzisz pęknięcia w sercach innych ludzi. Widzisz te małe sygnały, drżenie w głosie, zmęczenie w oczach i wymuszone wszystko w porządku. I rozpoznajesz to, bo ból jest ci znajomy. Ta asystentka pielęgniarki prawdopodobnie sama przeżyła stratę. Dlatego nie próbowała naprawić tego mężczyzny słowami. Wiedziała, że słowa nic nie dadzą. Wiedziała, że jedyne, czego potrzebował, to ktoś, kto nie będzie się bał siedzieć z nim w tym bólu. To dlatego ty tolerujesz moje gówna o 3:00 w nocy? Bo przeszłaś przez własne gówna? Jinx, ty jesteś traumą, jesteś testem cierpliwości. Ale tak, pewnie masz rację.
Przeszłam przez wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że każdy walczy z własnymi demonami. Twoje po prostu przypadkiem są dosłowne i mają ogon. I nie wmawiam wam, że ból automatycznie robi z was świętych. Są ludzie, którzy przeszli przez piekło i stali się piekłem dla innych. Ale są też ci, którzy przeszli przez ogień i stali się światłem. To jest ten wybór, o którym ciągle mówię. Więc jeśli teraz przeżywacie trudny okres, jeśli czujecie się złamani, zdradzeni, zgubieni, wiedzcie, że to nie jest koniec waszej historii. To może być początek tego, że staniecie się kimś, kto rozumie, kimś, kto widzi, kimś, kto wie. I może właśnie to jest prawdziwa magia. Nie unikanie bólu, ale przekształcanie go w coś, co pomaga innym. To najbardziej emo rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziałaś. A ty jesteś najbardziej emo kotem, jakiego kiedykolwiek znałam. Dziękuję. I tu robi się ciekawie. Życzliwość ma okropną reputację, jakby była dla ludzi, którzy mają IQ tak wysokie jak temperatura pokojowa. Ach, ależ ona jest życzliwa. Ludzie mówią to tak, jakby opisywali beżową tapetę. Ale to kompletne bzdury. Bycie życzliwym nie jest słabe, to jest strategiczne i mogę wam to udowodnić nauką. Mądrale naukowcy zrobili badanie, w którym ludzie grali w grę, w której mieli wybór. Mogli być samolubnymi dupkami albo hojnymi współpracownikami. Podczas gry ich mózgi były skanowane i zgadnijcie, co się stało. Mózgi ludzi, którzy wybrali hojność, zapalały się dokładnie w tych samych ośrodkach przyjemności, które aktywują się przy jedzeniu, seksie i narkotykach. Więc bycie miłym jest jak jedzenie smakołyków? Tak jest. Twój mózg dosłownie nagradza cię hormonami szczęścia, kiedy jesteś życzliwy. Czyli oznacza to, że jesteśmy zaprogramowani, żeby nie być dupkami. No to mój mózg musi być zepsuty, bo ja czerpię przyjemność z chaosu. Ustaliliśmy już, że jesteś wyjątkowy, Jinx. A teraz będzie jeszcze lepiej. Jest takie klasyczne badanie z ery automatów telefonicznych i już tłumaczę młodszym widzom, co to było. Więc automaty telefoniczne to były takie starożytne urządzenia do komunikacji, które wymagały metalowych monet. Brzmi barbarzyńsko. W każdym razie naukowcy zostawili monetę w szufladce zwrotu dla niektórych osób. Kiedy wychodzili z budki, była tam podstawiona aktorka, która przypadkowo upuszczała torebkę w pobliżu. I zgadnijcie co? Tylko 5% ludzi, którzy nie dostali darmowej monety, zatrzymało się, żeby jej pomóc. Ale 95% ludzi, którzy znaleźli tę niespodziankową monetę, pomogli natychmiast. Pomyślcie o tym. Maleńki, nieoczekiwany prezent od maszyny, nawet nie od człowieka, sprawił, że ludzie byli 362 razy bardziej skłonni do życzliwości, do obcego, to 1800% więcej. Podam wam poniżej w linku to obliczenie, bo sama to musiałam sprawdzić, aż mi się nie chciało wierzyć. To piękne. Mała życzliwość tworzy więcej życzliwości. Dokładnie. To efekt fali. Wrzucasz jeden kamyk dobrego uczynku do stawu i fale rozpraszają się. To nie jest mistyczne myślenie. To udokumentowane ludzkie zachowanie. A oto praktyczna rzecz. Bycie życzliwym sprawia, że jesteś lepszy we wszystkim, nawet w łóżku. Inne badanie wykazało, że lekarze, którym dano pojedynczego cukierka przed postawieniem diagnozy, byli bardziej kreatywni, dokładniejsi i mniej uprzedzeni niż lekarze, którzy nic nie dostali. Czekaj, cukierek zrobił ich mądrzejszymi? Nie mądrzejszymi, ale bardziej otwartymi, bardziej elastycznymi w myśleniu. Jeden mały moment nieoczekiwanej życzliwości zmienił cały ich stan poznawczy. Czyli mówisz mi, że ludzkość jest o jeden cukierek od bycia mądrzejszą? Jesteście tanią rasą. Jinx, ty się rozpływasz przy dźwięku otwieranej konserwy. Ale rzucę wam piłeczkę. Zasady kontra życzliwość. Wyobraźcie sobie taką sytuację.
Dzwoni do was wasza przyjaciółka i płacze. Zjadła niewinną kolację z byłym chłopakiem, ale jej zazdrosny mąż dowiedział się o tym i jest wściekły. Więc błaga cię, żebyś skłamała i powiedziała, że byłyście tam razem, a ten były po prostu pojawił się przypadkiem. Co robisz? Czy skłamiesz, żeby uratować małżeństwo przyjaciółki? Łatwizna. Kłamie. Chaos dla bogów chaosu. Ale kłamstwo boli. Czułbym się okropnie. I to jest właśnie sedno. Nie ma idealnej odpowiedzi. I tak kłamiemy średnio 3 razy dziennie. Zwykle w drobnych sprawach. Czasami największa życzliwość oznacza złamanie zasady. Czasem sztywne przestrzeganie zasad tworzy okrucieństwo. Doświadczyłam tego w trudny sposób. Kiedy moja córka miała 8 miesięcy, leciałam z moją mamą z powrotem z Polski do Nowego Jorku. Na lotnisku JFK imigracja odmówiła wpuszczenia mojej córki do kraju, jej własnego kraju, ponieważ jej imię było wpisane w moim polskim paszporcie, co było zgodne z prawem. I nie miała swojej osobnej zielonej karty, mimo to, że ja miałam. A ona sama urodziła się w Nowym Jorku i była obywatelką amerykańską. Byli gotowi deportować 8-miesięczne dziecko samo z powrotem do Polski. To okropne. To była zasada przestrzegana bez żadnej ludzkości, bez żadnego zdrowego rozsądku. Na szczęście moja mama wyszła na zewnątrz i znalazła tam mojego męża. Pojechali do domu, odnaleźli jej akt urodzenia i dopiero wtedy moja córka została wpuszczona do kraju. To się dzieje, kiedy zasady przeważają nad życzliwością i systemy zawodzą na najbardziej podstawowym ludzkim poziomie. Ale dobra, czas na nasz dzisiejszy fakt z działu co? Gotowi? Mondrale odkryli, że drzewa w lesie są połączone przez podziemną sieć grzybów zwaną siecią mikoryzową. W zasadzie drzewny internet. I uwaga, drzewo, które umiera, wysyła swoje składniki odżywcze przez tę sieć do sąsiednich drzew, szczególnie młodszych. Nawet w ostatnich chwilach drzewa praktykują życzliwość, karmiąc następne pokolenie. Drzewa są lepsze niż większość ludzi. Drzewa też nie używają mediów, żeby analizować każdą interakcję. Wyobrażasz sobie? Ten młody dąb mnie wkurza. Nie wyślę mu żadnych składników odżywczych. Natomiast u ludzi takie zachowanie nikogo nie dziwi. A teraz konkluzja. Uczymy się życzliwości przez naśladownictwo, nie przez instrukcje. Dzieci nie chodzą na kursy, żeby nauczyć się chodzić. Obserwują i naśladują. I nigdy nie przestajemy tego robić. Obserwujemy i naśladujemy przez całe życie. Wasze działania są za was głośniejsze niż nawet wykrzyczane słowa. Jeśli chcecie życzliwszego świata, musicie być życzliwością, którą chcecie widzieć. Nie dlatego, że to jest szlachetne, ale dlatego, że to dosłownie działa. Zyskujesz przez bycie dobrym. Twój mózg cię nagradza i inni ludzie to opłacają. Cały system na tym zyskuje. Myślę, że wszyscy powinniśmy żyć tak, jakby los całego świata spoczywał na naszych barkach. Bo w pewnym małym, głęboko połączonym sensie tak właśnie jest. Każda interakcja ma znaczenie, każdy wybór, by być życzliwym, tworzy falę. Więc następnym razem, gdy ktoś wam zajedzie drogę, zatrzymajcie się. Pamiętajcie, że macie wybór. Możecie dodać do cierpienia, albo możecie być tą asystentką pielęgniarki, która po prostu się pojawiła. Bądźcie niespodziewaną momentą w automacie. Bądźcie tym jedynym cukierkiem, który zmienia komuś cały dzień. Bądźcie kotem, który niszczy tylko część waszych rzeczy. Jasne, Jinx, małe kroczki. Bądźcie miłością. Brawo, Pinokio, bądźcie miłością. Jeśli to do was przemówiło, kliknijcie lajka, subskrybujcie, jeśli chcecie więcej mądrości o zachodzie słońca i zostawcie komentarz. Opowiedzcie o czasie, kiedy ktoś wam okazał nieoczekiwaną życzliwość. Jeśli zmagacie się z byciem życzliwym dla siebie albo potrzebujecie kogoś, kto pomoże wam nawigować w tym ludzkim bałaganie, jestem coachem. Pracuję z inteligencją emocjonalną i pomagam ludziom rozkwitać.
Link w opisie. Jest zaskakująco dobra, jak na człowieka. Kłaniam się, bo wielka to pochwała od demona chaosu. Dzięki za oglądanie i życzę Wam wszystkiego dobrego na Waszej strategicznej drodze do życzliwości i zapraszam na kolejny zachód słońca.